Domyślam się, że większość oglądających największą wartość tego zespołu pokłada w płycie Falls. Ja również mam ten album, pierwsze bicie na CD. Ale dzisiaj postanowiłem na przekór wszystkim zaprezentować inną płytę, a mianowicie Gorefest Soul Survivor. Gorefest powstał w 1989 roku w Goes w Holandii. W 1991 ukazuje się ich stricte death metalowy debiut pod tytułem Mindless. W 1992 wychodzi płyta Falls, na której ten death metal został bardzo fajnie przełamany. W 1993 ukazuje się album Erase, na którym ich styl wyraźnie okrzepł. Zaś w roku 1996 wychodzi płyta Soul Survivor, na której mamy zdecydowanie rockowe riffy, ale z takim defowym zacięciem. I właśnie o tej płycie chciałbym Wam trochę powiedzieć. Powiem Wam, że długo zastanawiałem się nad tym, który album wrzucić na kanał, czy Falls, czy Soul Survivor. Zdecydowałem się jednak na ten drugi, gdyż pomyślałem, że na kanale dużo mam albumów w klimacie typowo death metalowym, a jak na lekarstwo płyt, które wyrosły z gatunku, jednak prezentują zupełnie inne obszary muzyczne. Na Soul Survivor usłyszymy tak zwany death and roll. Oczywiście sporo jest tutaj nadal ciężkiego grania, jednak podanego w sposób bardziej, powiedziałbym, southern rockowy. Zniknął ten mrok, a klimat stał się pogodniejszy, z dużą ilością porywających melodyjnych solówek oraz ciężkimi riffami, ale zdecydowanie rockowymi. W muzyce czuć wyraźnie groove, który zmusza do machania łbem. A pod wszystkim chrobocze sobie miło basik Jana Chrisa de Coeyera, który również jest wokalistą. I muszę przyznać, że ten wokal ma przezajebisty. To jest jeden z czynników, który wyróżnia Gorefest spośród innych kapel death metalowych. Jego brzmienie, specyficzny hardcore jest czymś wręcz nie do podrobienia. Często mimo pozytywnego nastroju dźwięków riffy mają wręcz przytłaczający ciężar, ale jest to zrobione z prawdziwą klasą. To jakby fuzja bluesa wyciągniętego wprost z lat 70. razem z mocą death metalu. A gra Hardhorna oraz Bonebreakera jest oszałamiająca. Dużo tutaj lików bluesowych oraz melodyjnego grania. Kurczę, jak ja uwielbiam takie dynamiczne granie, mottyla noga. Ktoś się może zapytać, jak można tak brzydko mówić? Jednak ta strefa muzyczna tak mi się podoba, że aby wyrazić mój zachwyt, musiałem użyć takiego przekleństwa. Do tego zespół zdecydował się na użycie klawiszy, melotronu oraz gitar akustycznych, które bardzo wzbogaciły brzmienie. Tutaj każdy utwór ma jakąś ciekawą zagrywkę, motyw przewodni, co tu dużo mówić. Są to prawdziwie hard rockowe hity, utrzymane w średnich i wolnych tempach, co dla mnie jest bardzo fajne i arcy mi się podoba. Teksty opisują tematy wolności człowieka, walki z samym sobą oraz dążenia do celów. Więc nie są to jakieś wyimaginowane teksty w stylu gore, tylko liryki ważne dla każdego z nas. Jeżeli chodzi o brzmienie, jest ono ostre, rockowe, trochę przybrudzone, ale świetne. Takich płyt słucha się wspaniale. Jeżeli fani death metalu odłożą na bok mantrę, że trzeba być wiernym gatunkowi, odkryją, ile zespół wniósł tym albumem do sceny. A zrobił to kapitalnie i z biglem. Jest siła, moc i tyle energii, że aż chce się krzyczeć. Zespół zasługuje na uznanie tym albumem, gdyż odwaga zaprezentowana na Soul Survivor pokazuje, że zespół nagrał album, który jest wręcz doskonały. To posłuchajmy tego cięższego niż hard rockowe dzieła. Freedom to utwór, który zaczyna się dość długim intro w klimacie takim country rockowym, do którego później dołączają gitary o odpowiednim ciężarze oraz ten jedyny w swoim rodzaju wokal Jana Chrisa. W utworze występuje świetne solo, zaś tekst opowiada o marzeniach wolności i dążeniu do nich. Freedom, freedom is my vision, every breath a dream. A million dreams ahead, and they're all for real. Freedom, freedom is my vision, every breath a dream. 40 Shades to utwór, w którym wyraźnie słuchać ten chrobocząco buczący bas. Dodatkowo słyszymy homondy, które osadzają kawałek jeszcze bardziej w klimatach lat 70. Zresztą solo również nawiązuje do tamtych lat. Tekst zaś mówi, że stojąc na szczycie świata widać ból ludzki, że ludzie powinni uwolnić swoje umysły, a nie iść na rzeź jak barany. I'm on top of the world, and I see the pain from 1,000 generations to be. Like lambs to the slaughter, never free. Echoes of fear swirling
River to utwór, który zaczyna się taką ala hiszpańską gitarą, po czym wchodzą tak ciężkie riffy, że aż wgniata w podłogę. To świetny utwór z zajebistą melodyjną solówką, zaś tekst przedstawia życie jako płynącą rzekę, w której to autor ma zamiar zaraz utopić swoje smutki. Clouds are covering the sky. This will be my last goodbye. Broken man, broken lands. Time has come to make amends. Na zakończenie proponuję utwór tytułowy. Jest to taka piosenka quasi death metalowa, osadzona w stylistyce southern rocka z wyraźnymi wpływami bluesa, co nie powiem bardzo lubię. Tekst zaś mówi o tym, że ludzkość straciła pasję do tworzenia, żyje tylko z dnia na dzień, zaś autor chciałby ją pobudzić do działania jako taki ratownik dusz. A poor man who lost his soul. The servant without goal. A breed made to live the day. Nirvana far away. Czas oblukać okładkę i wkładkę. Okładka jest nawiązaniem do wcześniejszego albumu zespołu, czyli Erase, na której to froncie widniały duże, jarzące się litery GF na metalowo-rdzawym tle. Tutaj są te same litery, tylko w fazie wybuchu, znaczy jeszcze litery nie eksplodowały, ale prawie. Myślę, że cover ma symbolizować zmianę stylistyki grania, jakby wybuch dawnego stylu i rzeczywiście zespół dokonał zmian w swojej muzyce. Na górze po prawej biały tytuł, a na dole czerwona nazwa zespołu. Wkładka jest duża, kolorowa i graficznie całkiem fajna. Występują na niej ciekawe abstrakcyjne zdjęcia, foty gór, członków zespołu oraz fajne tytuły będące jakby hasłami manifestu. Na ostatniej rozkładówce podano skład zespołu, adres muzyków sesyjnych, gdzie i kiedy płyta została nagrana, kto był designerem i tym podobne. Na ostatniej stronie na czarnym tle umieszczono ni to planetę, ni to gwiazdę w fazie przedwybuchowej. Na czerwonej płycie CD na górze białą czcionką wydrukowano nazwę zespołu i tytuł albumu. Strona zamykająca to foto chłopaków w stylistyce trochę grunge'owej, w knajpie z browarami, a pod zdjęciem czerwone tytuły utworów oraz logosy wydawców. Wydaje mi się, że Gorefest jest niesłusznie niedoceniony i pomijany przez fanów, a przecież już na Falls zaprezentowali coś więcej niż zwykłą łupaninę. Jest w tym finezja, ciężar oraz niesztampowe podejście do utworów. Mam nadzieję, że tym odcinkiem odświeżyłem trochę ten zespół, by nie pozostał na dnie rowu mariańskiego, gdzie już na zawsze byśmy o nim zapomnieli. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!